HPA, to jest cały naciąg. Widzieliście? Ten odcinek. Czyli dosłownie, żeby Wam nie skłamać, cały naciąg to jest 28,5 mm około. Witam wszystkich z tej strony Ład. Jesteśmy dzisiaj na nagrywanku. Jest piątek, więc jesteśmy w warsztacie. Zajmujemy się rzeczami serwisowymi. Ten film będzie pierwszą recenzją z dzisiejszego nagrywania i będzie to przebudowa mojego Taka 41A. Tego cuda. Już z zamontowanym frontem w M-Locku. Czekam jeszcze co prawda na chwyt przedni tutaj, żeby coś zamontować. Już do mnie jedzie. Mam wybrałem od Stark Industries, co prawda polecał mi bardzo Anonymous od UTG chyba, ale uznałem, że chcę Strike'a. I zobaczymy, jak ten Strike przyjdzie, jak będzie mi się prezentował, więc go Wam też pokażę. Co będziemy z tą repliką robić? Będziemy robić w niej montaż układu HPA. Mamy SDIK od Minecrafta oraz końcóweczkę. I te rzeczy będziemy tutaj montować. Dlaczego to montujemy? Ja co prawda, przyznaję się bez bicia, nie jestem fanem HPA w snajperkach. Ogólnie jestem fanem HPA, no nie ukrywajmy, tak? Ale w snajperkach jakoś mnie to nie przekonuje. Aczkolwiek w SRS-ie działało to fajnie. I chciałbym zobaczyć, jak będzie to działać u mnie, jak będzie się ta replika sprawować. Chciałbym móc porównać naciąg, bo pamiętajcie, ja w Taku robiłem short stroke'a, żeby był krótszy naciąg, a niekoniecznie lżejszy, ale krótszy przede wszystkim. Natomiast to daje super krótki naciąg, bo ten naciąg będzie dosłownie na kilka centymetrów. Zaraz Wam zresztą pokażę. W pudełeczku od Minecrafta mamy rzeczy dodatkowych. Mamy końcówkę taką zabezpieczającą do zablokowania rurki, żeby nam po prostu nie uciekała, żeby jej nie wyrwać. Do tego to służy. Mamy rureczkę mosiężną, przez którą będziemy przyciągać rurkę, przez którą idzie powietrze. I ta rurka też jest dla nas blokadą prowadnicy sprężyny, a raczej czegoś, co zastępuje prowadnicę sprężyny w SDIK. Mamy w zestawie sprężynę do pracy SDIK, bo SDIK jest systemem mechanicznym i on daje korzystać ze sprężyny. Ta sprężyna jest oczywiście dużo większa niż ta sprężyna, którą normalnie używamy w replikach tego typu, ale ona też odpowiada za napęd. To jest układ SDIK do Taka z dedykowaną głowicą do cylindra, ponieważ to wszystko wkładamy do Taka, to nakręcamy cylinder i to jest praktycznie większość roboty zrobiona, więc sam montaż jest banalnie prosty. Zaraz zresztą Wam pokażę. Natomiast sprężynka idzie tutaj. To jest element, który podaje powietrze, jak widzicie, od rurki do układu. Ono ma oczywiście ustawione otwory, tutaj mamy otwory, przez które dostaje się powietrze do układu. Tutaj idzie na to nasza sprężyna. Hop. Hop. O. I w momencie, kiedy ten tłok leci do przodu, to jest zwalniane powietrze, które przedostaje się z pośredniego elementu tutaj do końca. Ja dalej tego rozkręcać nie będę, bo nie za bardzo widzę sens, ale pokażę Wam coś, co mi się moim zdaniem podoba, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, jak składaliśmy na filmie Amoebę, to już było dość dawno, film jest naprawdę stary, to mieliśmy tutaj założone o-ringi. I o-ringi wymagały naprawdę dość porządnego smarowania, żeby to ładnie pracowało, bo inaczej po prostu były spadki mocy i tak dalej. W tej chwili mamy już ślizgi z jakiegoś kompozytu. Prawdopodobnie jest jakiś teflon, POM, ciężko mi powiedzieć, nie jestem materiałoznawcą, nie tak bardzo wiem, co to jest, ale mamy ślizgi z kompozytu, więc problemu raczej bym się nie spodziewał z tym, że będzie nam to z czasem jakoś gorzej działało w momencie, kiedy nie będziemy mieli już jakiegoś tam super smarowania, czy ten smar się troszkę wyrobi, nie powinno być to tym problemem. No jak już wspominałem, mamy też oczywiście dedykowaną głowicę, bo to jest główny element, którym się różnią od siebie SDIK. Co prawda w wypadku Taka on jest też większej średnicy niż na przykład do VSR ze względu na większą średnicę cylindra, bo to musi być do siebie dobrane i tak dalej. Ale bardzo często zdarzało mi się SDIki, które się różniły dosłownie samą tą głowicą. Dosłownie samą tą głowicą. Czyli co? Bierzemy się powoli za robotę. Sama robota będzie raczej prosta. Jedyne co, to tutaj jest taka jedna wada, o której muszę wspomnieć, ponieważ powietrze jest podawane rurką, która wychodzi tutaj, przed samym spustem, w miejscu, gdzie mamy blokadę prowadnicy sprężyny, więc niestety rurka będzie wychodzić tutaj. Ja
Co prawda widziałem filmik, gdzie ktoś przerobił to tak, że rurka wychodzi nam tutaj zamiast blokady spustu, bo tu mam blokadę spustu i zamiast niej nam wychodzi, tu jest otwór i tędy wychodzi nam rurka. Ja popatrzę, jak to jest skonstruowane, zastanowię się, jak by to można było zrobić, czy dałoby się tą rurkę wyprowadzić gdzieś indziej i Wam po prostu powiem. Bierzemy się do roboty, zobaczymy, jak to działa. Robota nie powinna być trudna, problematyczna, ale zaraz się okaże. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobrze, to bierzemy się za montaż SDIK w taku 41 moim. I co musimy tak naprawdę zrobić? Najpierw musimy oczywiście wyjąć cylinder, bo to w nim będziemy wszystko montować. I jak to zrobić? Najprościej do tego jest zrobić to, po prostu demontujemy tutaj prowadnicę, znaczy bolec, który trzyma nam prowadnicę sprężyny. Żeby to zrobić, możemy użyć albo śruby prosto M4, każdej dowolnej. Ewentualnie w zestawie do taka mieliśmy taki imbus, który też miał gwint, który możemy sobie tam spokojnie wkręcić i z jego użyciem wyciągnąć ten element. O, mamy wyjęty bolec. Pyk. Wciskamy spust. I możemy cylinder wyjąć. Co prawda ja muszę jeszcze do tego złożyć kolbę, bo ona mi przeszkadza. O. I mamy cylinder zdemontowany. Prosto, szybko i skutecznie. Aczkolwiek niestety z tego co widzę, to nie obejdzie się bez większego kombinowania, bo niestety będę musiał poza tym jednak rozebrać całą replikę, bo nie jestem w stanie wprowadzić w inny sposób rurki niż demontując cały front i lufę zewnętrzną. Więc wracamy do roboty, odkręcamy te 3 śrubki. Mamy rozebrane. Zdjąłem też lunetę, żeby mieć po prostu łatwiejszy dostęp do wszystkiego. I teraz co musimy zrobić? Teraz musimy przede wszystkim rozebrać zespół cylindra, ponieważ musimy wydobyć z niego praktycznie całe wnętrze razem z głowicą, bo on potrzebny jest nam tylko jako obudowa. Całe wnętrze jeszcze nam niepotrzebne. Idzie sobie to na boczek. Ja sobie to potem zapakuję do tuby jakiejś. No i mamy cylinder. I teraz kluczem jest, żeby wprowadzić cylinder w replikę, potem wprowadzić ten zespół w ten cylinder i jednocześnie trafiając rurką w to nacięcie oraz rurkę wprowadzając od środka w ten otwór tutaj. To niestety jest trudne, bo dostęp jest tam raczej słaby i trzeba po prostu trafić. Bo zobaczcie, musimy tutaj z tyłu jest, o widzicie ten otwór? To jest miejsce na tą rurkę. Jajks, nie ukrywam, jajks. Będzie ciasno, ale coś może wymyślimy. Więc niestety ale muszę rozebrać całość, zdemontować całą górę i dopiero wtedy może uda mi się to zrobić. No nie ukrywam, że jest to dość problematyczne. No tam jest naprawdę mało miejsca. Opa. Hop. Hop. O. Mamy. Bodę odstawiamy na bok. I teraz czy ułatwi mi to zadanie? Niekoniecznie. Muszę jeszcze zdjąć element spustu. Czyli odkręcamy kolejne śruby i zespół spustu wyjmujemy. Ok. Przy okazji mogę sobie obejrzeć, jak wygląda zespół spustu w taku. No kurde, solidny kawał żelastwa. Wszystko ze stali. Spoko. I teraz widzicie, teraz będę miał dostęp, będę przede wszystkim widział, co dzieje się z rurką, kiedy ona trafia tutaj, gdzie powinna. Czyli będę mógł ją sobie nawet jakoś tam imbusikiem ją tutaj złapać, powiedzmy wprowadzić, czy jakimś śrubokręcikiem, żeby ona weszła mi na miejsce. Co prawda widzę tu jeszcze jedną rzecz. Jeżeli odkręcę ten element, tą blaszkę tutaj, to jest element, o, ja nawet mogę to po prostu wyjąć. Nie muszę tego rozkręcać. Zdjąłem element od blokady spustu, tego tylnego elementu, który popychamy i wydaje mi się, że jestem w stanie teraz tutaj puścić rurkę tak o, do góry. Bo wydaje mi się, że miejsca będzie dość. I
w miejsca w body oczywiście, bo to idzie tu. Nic nam tutaj raczej nie będzie przeszkadzać, bo tu nam wszystko się zmieści. Nie wiem tylko, czy tu nam przejdzie, bo tu mam ten element od spustu. O, ten bolec. Nie wiem, czy on nam nie będzie przeszkadzał, żeby rurkę przepuścić. Zaraz będziemy patrzeć. Niestety uczę się razem z wami, bo robię to po raz pierwszy w życiu. Tak czy inaczej, no teraz musimy przeprowadzić tą nieszczęsną rurkę od PDI-ka. Widzę już ją praktycznie w gnieździe. Z jakimś narzędziem ją tylko przeprowadzę. O! I pyk. I mamy rurkę przeciągniętą. I teraz musimy ją przeciągnąć w całości. Opa. Mamy wszystko wprowadzone już do środka. Więc teraz możemy sobie przykręcić całość głowicą. Wprowadzimy sobie rurkę naszą w rurkę. Ok, działa, blokuje nam. No ok. I teraz wstępnie mamy to zrobione. Teraz jakbyśmy chcieli zrobić to klasycznie, ale ja mimo wszystko zaraz będę próbował zrobić to troszkę inaczej. Przekładamy rurkę przez nasz zespół spustu. O! I w ten oto sposób mielibyśmy to złożone, widzicie? Mamy tutaj wtedy rurkę, ja zaraz to może przykręcę tak na szybkości. Dość ważne jest, żeby dobrze dopchnąć tą rurkę mosiężną, którą tu mamy, bo ona powinna być na płasko. Więc na to zwracam wam uwagę. Ja to zrobiłem na początku za słabo. Tutaj dodatkowo mamy taki pypek, nie wiem jak to nazwać, element, który też powinniśmy od razu zamontować. I on nam w tym momencie przytrzyma to. I teraz dopiero powinniśmy zamontować sobie I teraz co ja jeszcze chcę zrobić, bo teoretycznie montaż mamy skończony. Teraz po prostu jedyne co musimy zrobić, to przy montażu przeprowadzić tą rurkę tutaj tędy, tak żeby nam wychodziła tutaj. No tylko powiedzmy sobie szczerze, no punkt montażu średnio wygodny, więc można pomyśleć jak to zrobić inaczej. I właśnie teraz będę nad tym myślał. Jeżeli skróciłbym tamtą rurkę miedzianą, którą mamy w środku, to mógłbym wypuścić ten wąż tutaj bokiem. Tylko nie jestem pewien, czy tam jest wystarczająco dużo miejsca. Wyjmę też drugą część blokady spustu, to już jakieś krzaki, nie krzaki. Odłożę to na razie na bok. Chyba nie zostawię w tamten sposób, bo jednak chciałbym blokadę spustu zostawić i tak dalej. Ale spróbuję wyjąć w tej chwili rurkę, przeprowadzić na razie bez tej rurki podpierającej rurkę tutaj bokiem, bo wydaje mi się, że miejsca jest dość. I wyprowadzić ją tutaj górą przez ten otwór. Wydaje mi się, że to powinno się udać. Zaraz zobaczymy. Ja w tej chwili zdejmuję całkowicie tą rurkę, bo tutaj trzeba by ją po prostu skrócić, bo ona powinna być taka dłuższa na tyle tylko, żeby się blokowała tutaj o tą budowę i nie wystawała. Co prawda nie wiem, czy ja będę to robił. Nasz zespół spustu. To powinno spokojnie się to wszystko zmieścić. Dobra, montujemy zespół i zaraz zrobimy przymiarkę. Dobra. Tak po prostu się włożyć nie da, ale możemy spróbować puścić rurkę tutaj lekko od dołu i wyprowadzić ją tym otworem. No niestety to jest trochę za ciasno. Ja tego nie będę robił osobiście, bo to będzie wymagało przeróbek. Musielibyśmy wyciąć tutaj miejsce w tej blaszce. O, tutaj jest blacha. Musielibyśmy wyciąć w niej otwór na rurkę jakiś. Ponieważ ten element tutaj od spustu wchodzi nam tutaj w to nacięcie i nie zostawia nam miejsca, żeby przepuścić jakoś bokiem rurkę. Jeżeli byśmy usunęli tutaj ten element, powiedzmy częściowo, to moglibyśmy spokojnie tę rurkę puścić bokiem. Ja tego robić nie będę, bo tak jak mówiłem, nie chcę przerabiać mechaniki tego całego systemu. Chciałbym, żeby on został oryginalny, więc wyprowadzę sobie rurkę przy spuście, tak jak to powiedzmy wymyślił Minecraft.
bez przeróbek większych. No moim zdaniem tak po prostu będzie mniej inwazyjnie. No ale to już powiedzmy, jak ktoś będzie chciał, no to powiedzmy to już troszkę inwencji twórczej tutaj będzie potrzebne, ale daje się to zrobić. Czyli ja znowu odkładamy cosę na bok. Znowu demontujemy spust. I na koniec jeszcze ten kapturek, który nam będzie blokował, żeby nam, broń Boże, ten mosiężny element się nie wysunął. Co ja nie wiem, czy on nie będzie za gruby. Czy na pewno nam wejdzie tutaj, gdzie powinien. Chyba będę musiał go wprowadzić później, niestety. Wstawimy od razu z powrotem na miejsce blokadę spustu. No i wkładamy z powrotem wszystko na miejsce, tak jak było. I tak jak mówiłem, no tutaj by nam ten element, by nam tutaj nie wlazł, bo jest tutaj za wąsko. Ja dlatego przeprowadziłem na razie rurkę sobie na bok. Bo teraz skorzystamy z tego elementu. Wprowadzimy go sobie jak najgłębiej tylko damy radę, bo on tą węższą częścią tam wchodzi. Tylko ten sam kapturek nam się nie mieści, widzicie? I tak to wygląda. Więc zaraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu wszystko to skręcić w całość. Moja jeszcze taka uwaga, jak będziecie składać tego typu układ, to zwróćcie uwagę, czy selektory, czy blokada spustu jest na tej samej pozycji ta i te. Ze względu na to, że jeżeli złożymy je odwrotnie, to raz ciężko to skręcić, dwa potem w ogóle nie pracują, więc na to zwracam uwagę. Dobra, zobaczmy, czy to teraz działa jak powinno. I zobaczcie, jaki jest ruch. To jest cały ruch cylinderka, jaki musimy wykonać, żeby oddać strzał. Więc to jest dopiero short stroke. Aczkolwiek, powiem wam szczerze, ta rurka tutaj nie ułatwia, bo tu jest ciasno, żeby włożyć palucha do spustu. Ja autentycznie łapałem za to. O tu. Więc na to zwracam uwagę. W rękawiczce tu będzie naprawdę średnio wygodnie. Więc faktycznie trzeba by rozważyć, jeżeli ktoś by to sobie chciał na stałe, to żeby jednak przeprowadzić tę rurkę tutaj na tył. Czyli zrobić ten drugi system, o którym ja mówiłem. Zaraz podłączymy jakieś tam już powietrze, jakąś butlę z jakimś HP, jakimś reduktorem i zobaczymy, jak to będzie dmuchać. No tylko oczywiście teraz trochę składania. Na reduktorze od Polarstara MRS na około 125 PSI, między 125 a 130, przynajmniej tak na tym manometrze wskazuje. Mamy na kulkach 45 taki wynik. Rozrzut jest bardzo mały, bo co mamy? 2 FPS, 3 FPS chyba rozrzutu maksymalnie. Tak. Jest to 3,48 Joule, więc ciut dużo. Będę musiał to trochę zmniejszyć, ale jest praktycznie blisko wymiaru. Czyli pewnie przy 120 PSI będziemy mieścić się w limicie. To jest lufa 509 dla informacji, więc nie za krótka. Więc dlatego między innymi takie wyniki. Działa to bez zarzutu, działa wszystko ładnie. Nie jest bardzo ciche. Tutaj zwracam uwagę, nie jest bardzo ciche. Ze względu na to, że nie mam żadnego tłumika, a układ ma pewną nadwyżkę powietrza i to pewnie dość sporą. Nie wkładaliśmy tutaj żadnych redukcji czy czegoś takiego, więc jak najbardziej tak. Dobra, no to co? Przechodzimy do chyba podsumowanka jakiegoś. Trochę walki z tym było, ale taka mamy gotowego. Jest wężyk, czyli mamy HPA. Będziemy go testować teraz. Zobaczymy, jak to strzela. Zobaczymy, czy uda się coś nagrać fajnego i jak to strzela. Powiem szczerze, nie sądzę, by była jakakolwiek różnica w tym, jak strzela na HPA, a na po prostu sprężynie, więc pod tym względem nie spodziewam się jakichś tutaj większych zmian. Ja też węża nie skracam, jak widzicie, wąż jest dość długi,
Ja go będę podpinał po prostu bezpośrednio do reduktora, na razie takim wężem, na razie nie kombinuję z jakimiś dłuższymi przetłuszkami, jakimiś szybkozłączkami, po prostu zwykły, klasyczny wąż, podpięcie do rega i tyle, więc będziemy go w tej konfiguracji testować. To, na co zwracam uwagę, jeżeli używamy tego w tej konfiguracji, to tak jak mówię, tutaj pomiędzy spustem a rurką jest mało miejsca. I no ja tu jestem w stanie palec wcisnąć, jak będę w rękawiczce, będzie to mniej wygodne, więc to niestety rozwiązanie moim zdaniem jest średnie, dlatego rozważałbym raczej przerzucenie go faktycznie, jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać na stałe z HPA i będzie pewny, że to będzie jego wybór w taku, to ja bym autentycznie pchał tutaj, przynajmniej w tej wersji, tak, bo inaczej jest rozwiązany chyba blokada spustu w tych pozostałych wersjach taka, chociaż teraz nawet nie jestem pewien, już nawet nie pamiętam. Ale jeżeli byśmy chcieli to zrobić inaczej, wygodniej, to ja bym faktycznie walił blokadę i wypuścił sobie rurkę tutaj z drobnymi przeróbkami górą, tędy. Po prostu będzie moim zdaniem tak wygodniej, tak będzie pewniej. Więc to jest taka moja uwaga, że to jest opcja i ja osobiście, jeżeli zostanę na HP w tej replice, nie wrócę do sprężyny, to prawdopodobnie właśnie zrobię sobie taki mod i wtedy go Wam pokażę, co zrobić, gdzie dokładnie wyciąć, ale nie jest to jakaś wielka robota. Jedyne, co mnie martwi, to że rezygnujemy z blokady spustu. No, wolałbym, żeby została. Dolna chyba może zostać, górną trzeba będzie zrezygnować. Dobrze, czyli przyszedł czas na podsumowanie tego filmu. Jak sprawuje się SDIK, jak mi się z nim gra w moim czterotakcie, czyli w takt 41A, tym aluminiowym. Kilka uwag. Od czasu, jak nagrywaliśmy tamten film, ja zmieniłem wyprowadzenie węża. Wyprowadziłem wąż sobie tutaj z boku. Co prawda zrobiłem to tylko dlatego, ze względu na to, że tutaj jest taka gumowa zaślepka i uznałem, że jeżeli tutaj zrobię otwór, to będę mógł ją potem dość łatwo zaślepić, zasłonić, jeżeli zrezygnuję z węża i będę chciał wrócić do sprężyny, więc to jest taka moja sugestia. Daje się to zrobić, aczkolwiek w środku trzeba troszkę podłubać, trzeba trochę porzeźbić, żeby po prostu ten przewód tutaj wyprowadzić. W mojej opinii, jak porównuję, jak replika strzelała na sprężynie, a jak strzela na HPA, mówię tutaj o, powiedzmy, tym, jak ta kulka leci, jak się zachowuje, jak jest podkręcona i tak dalej, nie ma za dużej różnicy. To, co musiałem zmienić, natomiast to musiałem, ja tutaj, jak nie wiem, czy pamiętacie, jak wstawiałem ten zaawansowany system regulacji, to ja wstawiałem tam wyższy element dociskowy. Niestety, jako że hapek troszkę inaczej rozpędza kulkę, ja tutaj musiałem podmienić ten element podkręcający na niższy. No, zajęło mi to, nie wiem, 5 minut, może 10 całej roboty, ale trzeba było to zrobić, więc na to zwracam uwagę. Musiałem dać niższy element dociskowy hopka. Co prawda nie jestem pewien, czy on też mi się wtedy nie sprawdzi w układzie sprężynowym, jeżeli do niego wrócę, ale tak czy inaczej, to Wam zwracam uwagę, docisk hopka jest wymagany wyraźnie mniejszy niż to, co mamy w replice sprężynowej. Kulki leciały bardzo podobnie. Jak robiłem testy, porównywałem, to te kulki praktycznie czy tu, lecą bardzo podobnie. Bardzo ładnie się podkręcają, jeżeli mam ustawione tą samą moc, to i zasięg jest praktycznie ten sam, więc jeżeli chodzi o samą różnicę w strzale, to praktycznie nie ma żadnej. To, co jest różne, to jest system naciągu. Nie wiem, czy kojarzycie, ja robiłem shorta, żeby skrócić naciąg i mi mniej więcej dźwignia dochodziła gdzieś do tego miejsca, gdzieś tutaj, o, w okolicy tego elementu tutaj od blokady, gdzieś w tej okolicy mi się zatrzymywało. Natomiast teraz, jeżeli mam czterotakt z HPA, to jest cały naciąg. Widzieliście? Ten odcinek. Czyli dosłownie, żeby Wam nie skłamać, cały naciąg to jest 28,5 mm około. Naciągnięte, pyk i mamy strzał. Co więcej, czekajcie, odblokuję go. Samo naciągnięcie jest stosunkowo lekkie. Co prawda samo naciąganie nie jest tak lekkie, jakby się niektórym wydawało, że tu nie będzie żadnego oporu. Nie, mimo wszystko w środku mamy sprężynkę. Ją też musimy naciągnąć, bo ona jest napędem dla przesunięcia tego naszego cylinderka, który otwiera zawór, powiedzmy, można to nazwać chyba zaworem, bo po prostu powoduje, że ze zbiorniczka powietrza, który mamy tutaj w środku, powietrze jest przekazywane do dyszy. Czyli sam ten ruch musimy oczywiście pokonać. I nic na to nie poradzimy, po prostu tak trzeba. Jest to dużo mniejszy opór niż jakakolwiek sprężyna, którą bym mógł tutaj wstawić, żeby mi dała tą moc. Więc mamy krótszy naciąg, mamy lżejsze
naciąganie samego zespołu, więc powiedzmy, że są to pozytywy. To, co jest negatywem, no to niestety, pamiętajcie, no zawsze mamy wąż. Co prawda, ja mam to teraz tak wykonane, bo to jest jeszcze oryginalny wężyk. Ja to będę przerabiał, bo skrócę wężyk tutaj, w tym miejscu, jak mi wychodzi tutaj przy kolbie. Tu będzie po prostu złączka i dalej już będzie wąż ten z kudekiem mikro, specjalnie do podłączenia tego do reduktora i tak dalej, z tym, że po prostu nie mam reduktora ze złączką mikro, nie mam węża ze złączką mikro i dopiero planuję to zdobyć, więc dopiero za jakiś czas będę to miał, więc wtedy będę jeszcze dalej tą replikę testował i dalej się nie obawił. Jeżeli chodzi o same gry z tą repliką w tym układzie, to tu jest troszkę słabo. Ze względu na to, że ta replika tak, raz była na Aegisie, to był Aegis Spec Ops. Tam była pożyczona ode mnie przez Kazana z Spaina. Kolega wziął ją, po prostu potrzebował repliki jakieś, że ma sprzęt HPA i chciał pobawić się czterotaktem. To powiedziałem, wiesz co, jak chcesz, to mam. Tamta replika trafiła, chłopaki mogli się nią pobawić, przez to obejrzało też i postrzelało z niej troszkę więcej osób, trochę więcej osób wyraziło swoją opinię i ogólnie Kazan i spółka tam byli bardzo zadowoleni. Co prawda, tutaj zaznaczam, był kolega, który też miał Minecrafta i miał tą delikatniejszą sprężynę tutaj włożoną pod cylinderkiem, więc on się jeszcze łatwiej naciągał. To była chyba VSR-ka, więc u mnie naciągała się troszkę trudniej. Więc na to po prostu Wam zwracam uwagę. Natomiast kiedy ja poszedłem z tym strzelać do lasu, to tak. Macie tutaj wycinek, jak wyglądało strzelanie na pierwszym strzelaniu. Czyli wieje i to strasznie wieje w bok. To była jakaś masakra, wiało strasznie. Do tego teren był bardzo zagęszczony, powiedzmy. Do tego jeszcze mieliśmy masę grzybiarzy i co chwila musieliśmy się przestawiać, żeby nikomu nie przeszkadzać oczywiście. No i efekt był taki, że po prostu za bardzo sobie nie postrzelałem z tej repliczki. No troszkę smuteczek, niestety. Co więcej, później pojechaliśmy 2 tygodnie później, znowu byłem z tą repliczką na strzelaniu i to było dosłownie wczoraj, żeby nie być gołosłownym. I wtedy już było lepiej, ale cały czas padało. I to był scenariusz, który nie był nastawiony mocno na walkę. To był scenariusz, raczej wykonujemy robotę, niekoniecznie się pchamy w strzelanie i tak dalej. Pomijam, że teren też raczej niekoniecznie dla snajpera, bo tam też było dość gęsto i myśmy się starali dość dużo przemieszczać, więc jako snajper niekoniecznie ja miałem dla siebie miejsce, chyba że bądźmy szczerzy, ja jako snajper to gram trochę dziwnie. Nie umiem grać snajpersko, tak? Czyli raczej się dużo przemieszczam i po prostu próbuję z tego czterotaktu kogoś pacnąć. I niestety ja tutaj miałem ten problem, że ja zostawiłem replikę w ten sposób. W ten sposób na ziemi, tak leżącą. I tutaj cały czas wczoraj padał deszcz. Cały dzień padał deszcz. I napadała mi woda znowu do cylindra, zlała mi się do lufy. No jak się domyślicie, to już była tragedia, bo po prostu w pewnym momencie ta replika po prostu całkowicie przestała strzelać. Znaczy ona strzelała, kulki wylatywały, tylko że nie latały tak jak powinny. Spadały bardzo szybko, bardzo krótko, ze względu na to po prostu już miałem pełno wody w lufie. Wczoraj wróciłem dopiero po strzelaniu do domu, no i co, od razu czyszczenie, suszenie wszystkiego, sprzątanie, no bo niestety, no cóż, trzeba. Więc przyznam się szczerze, że poza takimi testami gdzieś tam po prostu przestrzelanie repliki, typu wyskoczę sobie do lasu, przestrzelam, sprawdzę, czy wszystko jest ustawione, czy optyka dobrze siedzi i tak dalej, to jedyną osobą, która dobrze tą replikę przetestowała, to był Kazan. Ja go poproszę, żeby tutaj w komentarzu coś napisał, po prostu jak się mu używało PDI-ka i tak dalej, więc to będziecie mieli, a ja niestety na tą chwilę po prostu nie mam takich za dużo własnych więcej doświadczeń niż takie suche testy, ze względu po prostu, że nie miałem okazji tego nagrać. A niestety już za bardzo dłużej czekać nie mogę, ze względu, że mam tyle pytań od ludzi na temat tego systemu, jak to działa, czy jestem zadowolony i tak dalej, że no chciałbym się wypowiedzieć i chciałbym Wam ten film pokazać, montaż i tak dalej. Jeżeli miałbym podsumować cały system, ogólnie system mi się podoba. Zmniejsza nam naciąg, zmniejsza nam ruch, naciąga się to dużo fajniej, więc pod tym względem jest super. Jeżeli chodzi o cichość, to powiem Wam szczerze, to jest moim zdaniem porównywalne, może jest minimalnie cichszy niż ten mój short stroke, który ja robiłem, ale to wszystko, jeżeli byśmy dali tłumik, to obstawiam, że różnica w ogóle byłaby minimalna ze względu na to, że ja po prostu nie mam żadnego tłumika i nadmiar powietrza, który wyskakuje mi razem z kulką, to jest główne źródło dźwięku tak naprawdę. I w jednym, i w drugim układzie. Jeżeli bym dokupił tłumik, którego powiem szczerze, nie planuję tutaj zakładać, bo podoba mi się bez tłumika ta replika, to wtedy byłoby dużo ciszej, ale dalej obstawiam, że byłoby porównywalnie. Nie sądzę, aby w cichości coś tutaj dużo się zmieniło. Więc na pozytywne rzeczy długość naciągu i opór naciągu. Co fajne, to wtedy, jeżeli
ktoś faktycznie leży i nie chce być wykryty, no to wiadomo, ten ruch jest krótszy, przez co mniej zwracamy na siebie uwagę. I to jest fajne, to jest naprawdę fajne. Jeżeli ktoś chce zrobić to po cichu, delikatnie naciągnąć, no to przy PDI-ku będzie to dużo łatwiejsze niż na przykład przy moim układzie, gdzie ja jeszcze miałem zrobionego short stroke'a, którego, żeby podbić moc, musiałem jeszcze dawać mocniejszą sprężynę, czy tam podkładki pod sprężynę u mnie poszły. Tak to w tej chwili wygląda. Ja postaram się jeszcze kiedyś z tej repliki postrzelać, jeszcze troszkę Wam pokazać jakiegoś materiału z gry, żebyście mogli to zobaczyć, ale na tą chwilę to chyba wszystko, co miałem do powiedzenia. Ogólnie jestem z zestawu zadowolony, co prawda cały czas brakuje mi tej końcówki tego, żeby mieć, powiedzmy, na mikrozłączkach ten dodatkowy wąż, żeby mieć tą złączkę tutaj, żeby mógł odłączyć tutaj replikę, a nie przy reduktorze, który mam gdzieś tam w plecaku. No będzie po prostu dużo wygodniej i dopiero wtedy jak będę miał te części, to wtedy sobie przetestuję jeszcze raz pójdę sobie z czterotaktem. Tu nie chciałbym wam obiecać, że kiedy to będzie, po prostu sam nie wiem, tak? Bo wczoraj było strasznie, wczoraj pogoda w ogóle nie była dla czterotaktu. Na poprzednim strzale, na którym byłem, czyli 2 tygodnie temu, było jeszcze gorzej, moim zdaniem, dla czterotaktu. A dzisiaj jest poniedziałek, więc za oknem nam świeci piękne słońce. Więc cóż zrobić. Tak czy inaczej, tym akcentem kończymy ten filmik. Jeżeli oczywiście macie jakieś pytania, komentarze, chcecie coś się dowiedzieć, macie jakieś sugestie, cokolwiek, chcecie coś podpowiedzieć, może Wy też używaliście SDIK w taku, może macie jakieś własne doświadczenia, albo chcecie po prostu o coś zapytać, czy mnie, czy Kazana, który z tego tak naprawdę chyba najwięcej postrzelał, to serdecznie zapraszam do komentarzy. Pytajcie, ja zawsze staram się uzupełnić, zawsze staram się odpowiedzieć, więc serdecznie tam zapraszam. A na tą chwilę ja bardzo dziękuję przede wszystkim Minecraftowi za udostępnienie mi SDIK do testów, żebym mógł zobaczyć, zamontować, pokazać Wam, wyrobić sobie jakąś opinię. Co prawda ze SDIków już strzelałem i to dość sporo, bo pierwszego to miałem chyba z 6 lat temu. Więc jakieś tam doświadczenie miałem. To tutaj montaż był troszkę inaczej rozwiązany i samo to wyprowadzenie rurki. Dalej dziękuję wszystkim oczywiście Wam za oglądanie. Dziękuję też patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.